Cześć! Fajnie radio gra, co? Wymieniłem ostatnio głośniki. Teraz wam coś pokażę. Także w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wymienić sobie głośniki w Volkswagenie Passacie. Jak z takich starych głośników, które szczerze były nieużywane, znaczy były nieruszane od 20 lat. Także pokażę wam w dzisiejszym odcinku, jak sobie wymienić głośnik z takiego, nie wiem, czy to wszystko tutaj widać, o, z takiego, gdzie tutaj wszystko, membrana jest popękana, na po prostu funkiel nowy, tak? Także mówię, roboty trochę było, żeby 4 głośniki wymienić w samochodzie. To jest roboty co niemiara. Praktycznie jeden dzień cały poświęcony, ale warto było to zrobić, bo jak sami słyszeliście, dźwięk jest przezajebisty, tak? Bardzo fajnie się teraz muzyki słucha i miło się czas spędza w samochodzie. Także zapraszam do oglądania. T25, mały płaski śrubokręt, śrubokręt krzyżakowy, teraz odpinamy, wyciągamy linkę. Czy kurwa było widać? Dobra. Teraz tak, otwieranie szyb. Na dole jest światło. Już. Co to za kurestwo, że nie chce wyjść. Uszczelka tak jakaś się przykleiła. $10 mm. Teraz musimy poodpinać wszystkie wtyczki i przewody, które znajdują się na drzwiach. Teraz odpinamy wszystkie spinki trzymające przewody elektryczne. Teraz bierzemy klucz nasadowy w rozmiarze 10 mm i odkręcamy 10 śrub, które trzymają blachę przy drzwiach. Po odchyleniu blachy musimy również wyciągnąć wtyczkę od zamka drzwi. Gdy blachę mamy już uwolnioną, możemy przystąpić do wymontowania naszego głośnika. Rozwiercamy nity wiertłem wielkości 6 mm. Teraz demontujemy nasz głośnik. Trzeba pamiętać o tym, żeby pozbyć się resztek nitów, które zostały w blasze, żeby były czyste dziury na nowe śrubki. Najpierw montujemy obudowę głośnika, która jest w zestawie. Do tego używam śrubek o wielkości 5 mm wraz z 2 podkładkami i nakrętką.
Teraz zaznaczam sobie miejsce mocowania głośnika. Szukamy również otworów w głośniku, które pasują do tych miejsc, ponieważ jest ich dość sporo, także trzeba sobie znaleźć i zaznaczyć na głośniku. Teraz możemy podłączyć kabel elektryczny do głośnika, który będziemy później podłączać do sieci elektrycznej w samochodzie. Ta przejściówka oczywiście jest w zestawie. Tak przygotowany głośnik możemy przykręcić do naszej obudowy. Używamy do tego wkrętu w rozmiarze 5 mm. Teraz możemy przystąpić do mocowania naszej blachy na drzwiach. Oczywiście najpierw trzeba pamiętać o przewodzie elektrycznym do zamka i cięgna klamki. Gdy już nasza blacha jest mniej więcej na miejscu, możemy przystąpić do podłączania wtyczek i umieszczania przewodów na swoich miejscach. I przykręcamy blachę do drzwi. Z ostatniego urywku pamiętamy, że jest 10 śrub na nasadkę w rozmiarze 10 mm. Teraz podnosimy mechanizm podnoszenia szyby do momentu, aż w otworach zobaczymy miejsca do montowania szyby. Wkładamy szybę na swoje miejsce. Gdy już jesteśmy pewni, że szyba dobrze siedzi na swoim miejscu, podnosimy ją troszkę do góry. I skręcamy uchwyty trzymające szybę. Używamy do tego klucza nasadowego w rozmiarze 10 mm. Teraz montujemy kapsle zasłaniające otwory. Opuszczamy szybę i bierzemy się za montowanie uszczelki. Co jest ważne podczas montowania uszczelki, to to, żeby jej końce dobrze wchodziły na szybę. Jeśli uszczelka dobrze nie będzie wchodziła na szybę, będzie po prostu problem z jej otwieraniem i zamykaniem. Do poprawnego ułożenia uszczelki używamy długiego śrubokręta. Trzeba oczywiście przy tym uważać, żeby śrubokrętem nie zepsuć uszczelki. Ostatnie sprawdzanie i generalna próba.
Dolną uszczelkę szyby bocznej najlepiej sobie od razu zamontować na tapicerkę. Ten pierścień izolacyjny już nam nie będzie potrzebny. Po zamontowaniu nowych głośników nie ma na niego miejsca. Teraz przystępujemy do montowania naszego panelu. Najpierw zaczynamy od cięgna klamki. Następny w kolejności jest rygiel drzwi. Następnie światełko na dole panelu. I na końcu przycisk otwierania szyb. Teraz możemy przystąpić do montowania naszego panelu. Zaczynamy oczywiście od góry. Ostatni raz sprawdzamy, czy szyba elektryczna i przycisk działają prawidłowo. I dobijamy nasz panel ręką do drzwi, tak żeby wszystkie klipsy wskoczyły na swoje miejsca. Teraz przystępujemy do końcowego montażu. Skręcamy uchwyt drzwi 2 śrubami na śrubokręt krzyżakowy. Następnie na dole idą 2 śruby Torx na klucz T25 i wciskamy zaślepkę klamki na swoje miejsce. No. Z tyłu na dole jest 1 śruba na Torx T25. Teraz potrzebujemy mały płaski śrubokręt. Teraz używamy duży krzyżakowy śrubokręt. I możemy odpinać panel od drzwi. Trzeba oczywiście być delikatnym, żeby nie pourywać żadnych kabli. Odpinamy teraz cięgno klamki. Odpinamy przewód do sterowania szybą. Odpinamy również kabel do głośnika, jeśli był montowany w waszym modelu. Oraz przewód na samym dole zasilający światło drzwi. Teraz opuszczamy tylną szybę. Opuszczamy tylną szybę do momentu, aż uchwyt trzymający szybę znajdzie się w tym otworze. Co? Teraz musimy wyciągnąć 2 plastikowe, okrągłe kliny z mocowania szyby. Tak one wyglądają. Pierwszy, mniejszy, można śmiało wyciągnąć. Z drugim jest zazwyczaj problem, więc najlepiej jest go po prostu wcisnąć do środka, a wyciągnąć go należy po odkręceniu blachy. Teraz musimy sobie zrobić miejsce na wyciągnięcie szyby. Najpierw wyciągamy dolną uszczelkę zewnętrzną. Teraz odkręcam jeden z 3 wkrętów trzymających listwę ozdobną. Teraz wyciągamy pierwszą uszczelkę. Zawsze najtrudniej jest zacząć, ja do tego używam płaskiego śrubokręta, ale oczywiście najlepiej jest użyć
czegoś mniej ostrego, żeby to zrobić, żeby po prostu uszczelki nie uszkodzić. Jak już się wyciągnie początek, reszta już idzie z góry. Teraz wyciągamy jedną część uszczelki, która jest opięta dookoła drzwi. Jej konstrukcja po prostu jest tak zrobiona, że nie ma sensu wyciągać jej całej, bo opina całe drzwi dookoła i część szyby. Teraz odkręcamy dwa kolejne wkręty, które trzymają listwę ozdobną. Listwę ozdobną ściągamy i odkładamy na bok. Teraz mamy wygodny dostęp do tego, żeby wyciągnąć szybę. Ten element już nam nie będzie potrzebny. Teraz odpinamy wszystkie spinki i cięgna. Oczywiście do odpięcia paru kabli trzeba odkręcić sobie tą metalową płytę, ponieważ spinki są zamontowane z drugiej strony. Do odkręcenia płyty używamy klucza nasadowego w rozmiarze 10 mm. Mamy 7 śrubek do odkręcenia. Teraz możemy przystąpić do demontażu głośnika. Należy rozwiercić 4 nity. Czy coś będzie działać, nie? Jeśli nasza blacha jest już oczyszczona z pozostałości po nitach, możemy przystąpić do montowania głośników. Tak samo jak przy montażu głośnika z przodu, używam do tego 4 śrub z podkładkami i nakrętką w rozmiarze 5 mm na klucz Torx. Teraz zaznaczam miejsce mocowania głośnika białym markerem. Teraz szukam miejsc na głośniku, które pasują w miejsca montażowe i zaznaczam je na głośniku. Teraz montujemy nasz kabel przejściowy, który będziemy później podłączać do sieci w samochodzie. Układamy ładnie nasz głośnik na swoim miejscu i przykręcamy go 4 wkrętami w rozmiarze 5 mm. Tak przygotowanym panelem możemy przystąpić do montażu. Zaczynamy od przełożenia długiego, sztywnego cięgna klamki. Następnie pierwszym elementem, który będziemy montować od instalacji elektrycznej, jest gniazdo zasilające zamek w drzwiach. Dzięki temu pozwoli nam umiejscowić mniej więcej i zobaczyć, w jakiej pozycji mają być pozostałe kable, żeby je dopasować tak jak były wcześniej. Teraz przeciągamy elastyczne cięgno zamka, przykładamy blachę do drzwi i przykręcamy ją wstępnie 2 wkrętami. Teraz wkładam szybę na swoje miejsce i blokuję ją 2 okrągłymi klinami. Jak się uporamy już z tym klinem, możemy przystąpić do montowania wszystkich przewodów elektrycznych do panelu drzwiowego. Jak już mamy drzwi w miarę ogarnięte, możemy przystąpić do montowania uszczelek na swoje miejsce.
Jest. Jeśli jesteśmy pewni, że już nie będziemy odciągać panelu od drzwi, można przykręcić kolejne 5 z 7 śrubek. Gdy jest już wszystko przykręcone, możemy przystąpić do montażu panelu drzwiowego. Najpierw wciskamy uszczelkę pod szybę. Następnie bierzemy nasz panel i montujemy przewód elektryczny światła dolnego. Następny w kolejności jest przewód zasilający podnoszenie i opuszczanie szyb i zaraz po tym montujemy ciągnoklamki. Jak wszystko jest już zamocowane do naszego panelu, można zakładać panel na drzwi. Pamiętamy oczywiście o guziku blokującym, który idzie najpierw w otwór znajdujący się na górze. Teraz dobijamy nasz panel, żeby wszystkie spinki wskoczyły na swoje miejsce. Kolejnym etapem będzie przykręcenie śruby na samym dole panelu. Następnie idą 2 śruby na śrubokręt krzyżakowy przytwierdzający uchwyt i na końcu montujemy zaślepkę. Dobra, także w tym odcinku to było na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do samego końca. Siedzimy teraz w Volkswagenie, głośniki pomontowane i mówię, jest różnica niebo a ziemia. Posłuchajmy jeszcze, jak to działa, tak? Bo mówię, niby głośniki nowe, ale jest różnica masakratorska, nie? Także posłuchajcie sami. Jeszcze trochę się panele tłuczą, ale to już ze starości. Przydałoby się je od razu wymienić, nie? Ale mówię, jest na ile? O, na 8, tak? W skali, jakby w skali radia jest na 8 podgłoszone, a już tak dobrze działa, że nie trzeba głośniej po prostu, tak? Wcześniej przy tych głośnikach starych była różnica taka, że ten efekt, który jest przy 8, dopiero się uzyskiwało przy 15, jakby na skali radia. Także różnica jest masakratorska. I co? To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!